Damn, my hair looks good today. Hey, it's your meme mom! And today's video is going to be in Polish, so you better switch those subtitles on. It's gonna be weird. A lot of you asked me to do a video in Polish and probably did not expect it to turn out this way, but what can you do? So if you're Polish, stay here. If you're not Polish, there are subtitles. Got it? Cześć! Tu wasza mem... Nieważne, no wiecie kto. Przychodzę do was z pierwszym w historii tego kanału wideo o Polsce. Przychodzę do was z pierwszym w historii tego kanału wideo po polsku. Albo drugim. Albo... chyba drugim. Dlatego, że chcę się z wami podzielić wspaniałą wiadomością. To ja. I to też ja. Jest książka, słuchajcie, jest książka. Książka została napisana przez, jakkolwiek tłumaczy się yours truly na polski. Jak do tego doszło? Jak doszło do tej wspaniałej kolaboracji między mną a wydawnictwem Znak Horyzont? Napisali mi maila. Zawsze strasznie chciałam napisać książkę, nie do końca się spodziewałam, że tak to będzie wyglądać, ale jestem mega wdzięczna za tą opportunity, kurde! Nie umiem się przestawić. I książka wychodzi 5 grudnia. Możecie ją zamawiać już teraz na stronie Empiku. Możecie też na stronie Empiku zerknąć sobie, jak wygląda w środku, bo ja wam nic nie pokażę. I książka jest poświęcona polskiej modzie kobiecej w XX wieku. Czyli mniej więcej ten sam zakres, o którym mówiłam w moim... tam nic nie mówiłam właściwie, ale okej. W moim filmiku poświęconym polskiej modzie. 100 lat czegoś. Piękna? Polski? Polskiego piękna. Książka jest o tyle interesująca i o tyle powinniście ją nabyć, że nie tylko opisuje modę XX wieku, ale postarałam się do każdej dekady dodać też 2 stylizacje, które pokazują 2 różne rzeczy. To znaczy mamy na przykład stylizację biedną i stylizację bogatą, albo stylizację sportową i stylizację elegancką. I na początku każdego rozdziału są prezentowane takie stylizacje z dopiskiem, o co chodzi, skąd to się wzięło i tak dalej. I te stylizacje przygotowałam ja. Więc muszą być zarąbiste. Jakoś to wszystko brzmi mniej debilnie, jak mówię to po angielsku. Było z tym mnóstwo pracy i mnóstwo zabawy. Przede wszystkim musiałam tę stylizację skompletować, więc przez kilka miesięcy podróżowałam po świecie i zbierałam najlepsze eksponaty. Nie, ale dużo się naszukałam, szperałam po jakichś rodzinnych szafach, przeglądałam OLX-a, czy jak coś Polacy sprzedają fajne polskie rzeczy. Niektóre rzeczy musiałam zdobyć z zagranicy, bo trudno jest w Polsce znaleźć coś na przykład sprzed II wojny. Część rzeczy nie umiem mówić. Część rzeczy uszyłam sama. Wyrobiłam się dokładnie na noc przed zdjęciami. W ogóle noc przed zdjęciami jeszcze wyszywałam ostatnią suknię i miałam spory kryzys wtedy, ale zdążyłam. W trakcie w ogóle tego kompletowania wszystkich stylizacji był taki moment, kiedy mój pokój był tym absolutnie zawalony, gdzie po prostu leżały reklamówki pełne ciuchów, skrzynki jakieś pełne butów, no była tego masa. Wyobraźcie sobie 20 stylizacji na różne epoki, gdzie czasem do każdej epoki potrzebny jest osobny zestaw bielizny na przykład. I osobne dodatki, był osobny wór z kapeluszami w ogóle. Nie no, przewiezienie tego do studia to był majstersztyk i nie wiem, jak byśmy sobie dały z tym radę. I potem była sesja. Zdjęcia wyszły super, była to super zabawa. Przesiedziałyśmy w studio jakieś 1,5 dnia, bo nie wyrobiliśmy się w jeden dzień. Przeceniam swoje możliwości przebierania się i zmieniania włosów. Był to mega roller coaster, ale jeden z przyjemniejszych etapów przygotowywania książki to była właśnie ta sesja. Te 2 stylizacje, które widzicie na okładce, to są właśnie już stylizacje, które zobaczycie również w środku, czyli lata 60. i secesja, czyli pierwsza dekada XX wieku. Sesję robiłyśmy z Agą Rzymek, którą możecie kojarzyć już z innych okładek Znaku. Mogła wam gdzieś czasem mignąć na jakichś półkach, księgarniach albo na necie. I jestem super zadowolona z tej okładki, jestem mega zadowolona z tego koloru. Rzadko w sumie się spotyka taki kolor na okładce. Tak mi się wydaje przynajmniej. Wszystkie, które ja widziałam przynajmniej do tej pory, takie właśnie książki blogerskie i tak dalej, były zazwyczaj chyba białe. Tak, właśnie zachwycam się kolorem własnej okładki, deal with it. No a sam proces pisania był o tyle dla mnie nowy, bo ja zawsze sobie coś tam pisywałam wcześniej. Nawet, nie wiem, nawet prace jakieś na studia, no to wiadomo, że to wygląda mniej więcej tak samo. Masz deadline, musisz coś szybko napisać, starasz się, żeby to było dobre, a wychodzi jak zawsze. Dobra, nie, to jest dobre, to jest dobre. Starałam się pisać po 2 strony dziennie, żeby się wyrobić. Łącznie książka ma
chyba ponad 200 stron. No i musiałam się niestety dokształcić, ponieważ XX wiek mnie zawsze interesował, ale czułam, że nadal są takie obszary w modzie XX wieku, które są dla mnie trochę obce, to znaczy nie poruszam się w nich tak swobodnie, jak... Co się dzieje? Jak w innych dekadach, więc stwierdziłam, że muszę się dokształcić i przeczytałam chyba z kilkadziesiąt książek na ten temat. Vlogi, filmy dokumentalne. No żyłam tym, no po prostu tym żyłam. Siedziałam w swojej jaskini i czytałam o dzwonach i spódnicach bananówach. Mam nadzieję, że książka wam się spodoba. Strasznie bym chciała, żeby wam się spodobała. Byłaby mega lipa, gdybyście stwierdzili, że jest słaba, więc jeśli tak stwierdzicie, to mi o tym nie mówcie po prostu. Tak jak już wspomniałam, książka wychodzi 5 grudnia, ale jeśli ją zamówicie przez stronę Empiku, to będziecie ją mieli troszkę wcześniej. Będą spotkania autorskie chyba, ale jeszcze to ustalamy. To znaczy na pewno coś będzie, ale jeszcze w jakiej formie i tak dalej to jeszcze ustalamy. O czym się mówi, jak człowiek wydaje pierwszą w życiu książkę? Kupujcie? Jest tam dużo zdjęć w ogóle, które dostałam od was. Może niekoniecznie od was, ale od ludzi, którzy obserwują moją stronę na Facebooku. Bo parę razy tam wrzucałam taki desperacki apel: hej, jak macie jakieś zdjęcia z XX wieku, to mi podeślijcie. Dużo ludzi rzeczywiście wysłało. I dużo tych zdjęć jest naprawdę super i spora część z nich idealnie po prostu ilustruje to, o czym pisałam, więc spora część z nich znalazła się w książce. Co moim zdaniem jest też fajnym akcentem, bo dużo książek w tym stylu opiera się zazwyczaj o, nie wiem, zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego albo z jakichś magazynów, natomiast tutaj mamy rzeczywiście jakby fotografie ludzi, którzy wtedy żyli i widać, co nosili. Ja zawsze uwielbiam oglądać stare zdjęcia, takie rodzinne, albo nie wiem, na tle jakichś zabytków. I od razu mówię, że w związku z wyjściem książki, premierą, z wydaniem, na tym kanale pojawi się jeszcze kilka filmików po polsku. Zobaczymy, jak na nie zareagujecie. Masz słabą dykcję. I te filmiki też będą takim przedsmakiem trochę książki. Będziecie mogli tam nawet zobaczyć niektóre z ciuszków, które się w książce znajdują. Nie, ciuszki nie znajdują się w książce, zdjęcia ciuszków znajdują się w książce. I to jest wszystko dla mnie tak strasznie nowe, że ja zupełnie nie wiedziałam, co się dzieje po kolei, szczerze, jak się wydaje książkę. Po napisaniu była najpierw redakcja, czyli pracowałam z ludźmi ze Znaku, którzy próbowali ogarnąć ten tekst trochę, żeby jednak był w miarę czytelny i do czytania. Później po tej redakcji była korekta, gdzie wyliczono mi wszystkie powtórzenia słowa być albo było. A było tego dużo! Haha! Jezu, czy w ogóle to jest wyostrzone, czy ja całe nagrywam niewyostrzone? Po korekcie zajęłyśmy się ilustracjami. Mówię zajęłyśmy się, bo to był jakiś taki głównie kobiecy team, nie wiem, czy w ogóle jakikolwiek facet był bezpośrednio zamieszany w powstawanie tej książki. I są to i obrazy na przykład z epoki, jeśli chodzi o takie wcześniejsze dekady, i fotografie, i wycinki z magazynów, i naprawdę mnóstwo naprawdę fajnych a poranić się z tymi fotografiami, książka poszła do druku i teraz będzie na was czekać w księgarniach. Więc przypominam, że link w opisie. Tak się to mówi po polsku? I tyle, czekamy aż to wyjdzie. Ja czekam aż to wyjdzie, nie wiem, czy wy czekacie aż to wyjdzie. Lepiej, żebyście czekali. I tyle mam wam do powiedzenia w tej kwestii. Dobra, koniec, do zobaczenia wkrótce, do usłyszenia po polsku. Tak się nie mówi, Karolina. I teraz powrót do angielskiej Karoliny. How did you guys survive it? Did you make it till the very end, or did you click away and are not even watching this right now? Probably the latter. Either way, there will be a couple more videos in Polish on this channel, and if you don't like it, you can just not watch them and just watch the ones that are in English. And to those of you that asked, because I posted about the book already on my Instagram, and some of you asked if you can get the book when you're not living in Poland. I'm still working this out because I know there might be some of you, I'm not sure to which extent, I want to get the book even though they don't speak Polish at all, which is very nice. And I told my publishing company about it, and they're kind of trying to figure it out and find the best way for you guys to order it from abroad. So I will let you know as soon as we figure that out. Unfortunately, the website that I'm linking to in the description, I don't think it allows shipping outside Poland, so you'll have to wait just a little bit more till we figure that out and bring you the best possible solution. So thanks for your support. I haven't eaten breakfast today, so see you guys.